Dobrze, wydaje mi się, że jesteśmy po przerwie technicznej i że mogę zaprosić Państwa na pierwszą część, na pierwszą część krajobrazu sztuki i niepełnosprawności w Wielkiej Brytanii i Polsce. Pierwszą część przedstawi Ben Evans. Thank you very much. Just a note to the technical team, I think I will use these microphones instead of this one, if that's possible. Thank you. Sorry about that. I'm going to briefly present around the work of the arts and disability movement in the UK. But just to introduce myself, I work for the British Council and I run our arts and disabilities programme in the European Union region. And it is a fantastic job to have, I have to say, because every day I get to work with some of the most interesting artists and innovative artists working in Europe today. I have the opportunity of working with arts organisations who are committed to transforming the access for disabled artists and audiences, and I work with governments and ministries of culture to develop policies and programmes that support disabled artists. And that is partly based on the huge quality of work that is currently made by British disabled artists. Artists like Caroline Bowditch here making a piece of work about a much earlier disabled artist, Frida Kahlo. A very different piece about a work for children, which includes sign language. Another deaf performer who makes visual storytelling works. Tourette's Hero, an artist who, through her experience of Tourette's, talks about her experience of living in the world and makes the most brilliant, funny but also very profound works of art. Visual artists like Tony Heaton, who talk about his experience of living with disability in the UK. But that quality of artists and people like Claire Cunningham, who you will... Sorry, I've got feedback. Claire Cunningham, who you'll see later on today, their work was not made in a vacuum. It doesn't come out of nowhere. So what I want to do today is just outline some of the history, but also some of the theory that has helped the UK become a very strong cultural sector in relation to arts and disability. So to begin with, I'll show a short film and then go on to talk a bit more in detail. 1, 2, 3. Art is for everyone. The taps, the well springs of the human heart, but even what little there is doesn't work so well once it's been used a few times. Deaf and disability art in this country and globally, it's been a kind of a niche market for many, many years. I think it's probably important to remember that disability arts started in Britain and it was part of a struggle for civil rights. Back in the sort of like early 80s, being in and around emerging, developing concept that we as deaf and disabled people, we can create theatre. Disability wasn't about people's individual impairments, but that it was all about the fact that you couldn't get on the train or you couldn't get on the bus, you couldn't get in the art gallery, and you couldn't actually get into places of education. We started developing performances for each other, and over a period of years really, we started to get braver and much more confident that what we had to show was good. We stepped out into the more mainstream world and said, excuse me, we've got stories to tell. A lot of disabled artists have taken a creative journey that has bypassed art colleges because for whatever reason the art colleges were not accessible to that artist. There's a whole range of work coming out throughout the whole country and people bring different experiences to it. And the work is a lot of different levels throughout the country. There's smaller works going on, more intimate works, more discreet works, but they all bring value.
And they're all about developing people, developing people's confidence, their skills, and I guess saying to other people, look, it can be done. Grey Eye was set up because Nabil Shaban, disabled performer, wanted to be on stage, and all the audiences, the other directors went, someone like you cannot be on stage. So back in the 80s, if you were marginalised, what you did then politically was you set up your own company. The purpose of Grey Eye was to change the way that disabled artists and performers are seen in the UK. I was in Tokyo, my phone went, "Dear Jenny, we are interested in interviewing you and Bradley Hemming to be co-directors for the Paralympic opening ceremony." We got the job and it was absolutely extraordinary. DataFest has been going for a couple of decades, really. It was a small-scale community festival based around the deaf and disabled community in Liverpool. In 2008, they got money to do a much bigger programme, an international programme, the best of deaf and disabled work worldwide, and it was a huge success. We are certainly moving towards a more inclusive way that we operate as a society, and I think people are understanding that it's not people's impairments that stop them doing things, but it is the barriers to inclusion that need removing. I don't understand why every theatre in the whole of the country does not have 1, 2 deaf or disabled actors in every play. And I think theatre should be fully accessible and really inclusive. So 2020, Grey Eye should close down. We become something different, we just become theatre. I'm sure I'm the only director in the whole of the world that wants to close their company down, but it's for all the right reasons. So that's just a short introduction to a very long and important history which has taken the UK to where we are now. But in addition to history, I think there are 2 key principles that I think are very helpful when we think about arts and disability in the UK. And so I want to talk about these. This is the social model of disability and the creative case for diversity. So I'll just like to explain those. When I say a model of disability, what I mean is the way that society thinks about disability. And the social model comes against 2 previous ways of thinking about disability in society. So what we would call the charity model, and I'll just read for those who would like the translation. Disabled people are unfortunate, should be pitied, and need financial support. It is morally right to support them. And that's one way of thinking about disability, that disabled people need support and they are subject to the work of charity. A very different way of thinking about disability is something, again, that we all recognise, the medical model. Disabled people need to be cured. They are seen as passive, dependent on medical specialists. So the focus becomes on creating a better wheelchair, a better prosthetic, a more up-to-date hearing aid. The focus is on the impairment and what we can do to solve the problem of that person's impairment. The social model is very different, and apologies if you already know about the social model, but I think we can't emphasize it enough. People have different impairments, but they are disabled by society, by structural, cultural, economic, and attitudinal barriers. This model emphasizes independence of disabled people once the barriers are addressed. So what does that mean? As a society, if our architects do not build stairs into buildings and create ramps, disabled people are less disabled. If everyone's second language at school was sign language, deaf people would be less disabled in our society. So the constructs of our society are the ones that disable people actively, not the people themselves. It's a tough switch of mind, but hugely important. I just want to show quite an old video, which includes some language that I wouldn't use today, but I think it's the best example I know to explain this in the real world. Imagine a town full of physically impaired people, all wheelchair users. They run everything.
There aren't any able-bodied people, so naturally, when they built the town, the community decided it was pointless to have ceilings 10 foot high and doors 7 foot high. So the ceilings were built at 7 foot and the doors at 5 foot. In every way, they designed the place the way they wanted it. One day, a few able-bodied people come to stay. One of the first things they notice is the height of the doors. And the reason they notice is because they keep hitting their heads. They come to stand out by the bruises they carry on their foreheads. Soon, doctors, psychiatrists and social workers all become involved. Committees are formed. Many people are worried about what becomes known as the problem of the able-bodied. Throughout the town, there is a growth of real concern. Specially toughened helmets are handed out, free to the able-bodied, to be worn at all times. Braces are designed which give support and relief, while keeping the able-bodied wearer bent to normal height. Various groups of compassionate wheelchair users get together and form registered charities. Every quarter they have a collection day. Upturned helmets are left in pubs and shops for people to drop their small change into. There is talk of founding special homes. But then one day, it dawns on the able-bodied that there is nothing actually wrong with them, just that society excludes them. So a little bit silly, but I think I hope it shares really the fundamental ethos of social model of disability. And in the arts, of course, we have a huge number of structures that disable people actively. With audiences, perhaps we know about that more. So access to the arts, transport and logistics, just getting to the arts venue. The financial access, the fact that disabled people are much less likely to be in work, or the fact that it may cost them more, they have to take a taxi, or they maybe go with a friend who also has to have a ticket. Access within the venue, so the fact that most venues do not have sign language or audio description or captioning, or many don't have ramps, many don't have toilets. I would also say cultural prejudice. The idea of why are they here? Why is that person who has autism and is making involuntary noises in the same room as me? I'm trying to watch a serious production. And that leads to the cultural assumption, am I welcome? And so some of those are very practical, specific ones that theatres can recognise, but some are much harder and ingrained in society. When we talk about artists, that becomes even more complicated. And here is just my own list of a journey of an artist, a mythical artist who starts life as a young audience member by being able to go to productions, whose aspiration is, I'd like to do that, that could be me. And so you can see that cultural assumptions start right from an early age. To belong to a family or a community where your culture supports your ambition and says, yes, that's possible, that could be you. Your school that allows you to take part in artistic activities, whether those be at a young age or developing in seriousness as you get older. And you develop to go along to after-school clubs or lessons in your art form. Amateur performances and exhibitions, and maybe entry into professional arts education, maybe part-time or full-time. Working with your peer group, finding other artists that are like you and wanting to make work, or maybe doing unpaid work for the first time. Perhaps you join an existing ensemble that invite you to come in and work with them, and you get a job with an existing ensemble, or you make your own first works. You have professional development opportunities. You are supported by arts incubators, arts incubation programs. You take part in residencies, you go to workshops, you meet and exchange with other artists from your country but around the world. Mentoring is provided. Maybe you get paid for presenting your works. Perhaps at this stage you get to tour or someone commissions you to make work. And you might get some international opportunities. So that's just my very quick example of an artist's journey. And all I can say is, from my point of view, I work in that very last little bit. I work in international opportunities. So my job is to think about the structures that I put in place. But what I would say is this requires a whole cultural ecosystem to reflect on what they do, whether it be
in school, in arts, education activities, even in the local theatre that puts on performances for children. All of that affects the potential for artists. And all of it, I think, leads us in the room. I think we should be asking ourselves this question. What are we doing in our organisation to address the barriers preventing disabled people achieving full, equal access to the arts as audiences and artists? And that's something I think we should be asking ourselves in every board meeting, in every trustees meeting, and in every agenda of your staff meetings. That's the social model of disability. The creative case for diversity is a way of thinking about diversity in the arts. And like the social model, comes against two previous models, the moral case, the legal case, and now the creative case. The moral case, I think everyone in this room will understand and agree with, that if arts are a human right and we should all have access to that, then it is absolutely right and morally just that disabled people have an equal right to take part in and view artistic products. The legal case is specific to your country. And in the UK, there were very specific pieces of legislation in the 80s, but also this key piece of legislation in the 1990s, the Disability Discrimination Act, that made it employers and service providers had to provide equal access. Now has been replaced by the other equalities legislation, but it was a legal response to this which included the arts. And in the UK, we've heard about the political history, the same people who were chaining themselves to buses because of lack of access to transport were chaining themselves to the National Theatre and the National Portrait Gallery. And I'm looking forward to hearing about what the sector is in the legal cases in Poland. But the creative case is different. The creative case isn't about the moral right or the legal requirement. It is about the artistic opportunity of disabled and diverse artists. And it was created by the Arts Council England in 2011. To be clear, the British Council is our overseas cultural exchange organisation. The Arts Council England is the funder for arts in England, and there's one for Scotland. But Creative Case was designed by Arts Council England in 2011. And it's talking about the cultural value of diversity. That artists with unique experiences of the world and with unique perspectives on the world make new and unique art. That explorations of difference or the other help us all understand who we are as a society, and that the work by disabled artists includes idiosyncratic work made to disrupt, to challenge, to innovate. There's a picture of Claire. So just this idea and this phrase I thought by Jordi Cortés, a Spanish choreographer, that disabled performers have abilities that you do not, and it's magical, that it's something new. So I'm just going to spend a few moments being a bit more specific about what I mean by this. I want to just share a couple of examples of artists. This is Jo Bannon, who is a visual artist and performance artist, who has a visual impairment which makes her see the world in a very particular way. Her work is remarkable for, as a non-visually impaired person seeing it, I don't believe any other artist can make it. She makes works about her visual impairment, and using the spectrum of colours that she sees, her work is slow, focused, and absolutely draws your attention in a way that no other performing artist I've ever seen creates work. This is Rachel Gadsden, a visual artist. And Rachel talks about the fact that she has a small piece of equipment with her at all times, and it injects her every minute. And she says, without it, I will die. And as an artist, her response to that is to make quick, bold, and public works. This is one of her outdoor creations here in Qatar, where she is painting furiously. She says, I don't have 3 months to make work. I make work fast. This is Chris Halpin, who's using Mimu gloves. Chris Halpin is a guitarist who's slowly using the ability to be as functional in his hands. And he worked with the creators of Mimu gloves to create a digital instrument which is subtle, nuanced, and allows for virtuosity, so that when he moves his hands around, digital sounds are created. And we'll see later on today in the world of dance that
my proposal is, if you're a dance promoter and you're seriously interested in bodies and the way bodies move in space, then you should be interested in different bodies and different types of movement. So the creative case leads us to a different question, which I think we can all here reflect on. What is our organisation doing to ensure the arts benefit from the aesthetic challenge to form offered by disabled artists? So all of those different elements in the spectrum and those questions can support us to create a cultural ecosystem that supports cultural engagement by disabled people as audiences and as artists and arts professionals. So producers, curators, directors, playwrights. A last video to show you. I think it's an example of a really great cultural ecosystem, and it's created in Scotland. A country with its own arts funder, Creative Scotland, and I think the example is very clear. Scotland is doing something really beautiful. The amount of effort and the funding and everything that's been put into it, you don't see that anywhere else in the world. In this country, we have been able to develop artists to a really high standard, and there has been an understanding of the support that that requires and the investment, and things like how the political perspective towards disability has shifted that as well. 2003, we had an international conference about arts and disability in Scotland. That was a real catalyst. So many of our funded organisations attended that and were challenged to go back and to start thinking about how their organisations could be much more inclusive and address the issues that disabled artists might face. Every company should say, we want an accessible venue. Even if you don't present integrated work, you need to be able to host people to just come and watch your show. We had a position created for Caroline Bowditch, and she was our dance agent for change. And she was the person that started the ball rolling, and she saw that there was a lot of questions and not a lot of answers. She went in there and she challenged the companies, challenged the aesthetic, challenged the education programme, helped develop the audiences for this work. She was absolutely instrumental there and affected then the building and the access and their way of working. I started to think about myself a bit as this mosquito that was buzzing in the ear of the arts industry in Scotland, but also further afield. So the reach was much greater than I think we'd ever anticipated. The support that we gave to artists has attracted other artists to come and stay in Scotland. So we now have a little gang of very successful international disabled artists in Scotland because the support is here, the infrastructure is here. Robert Softly Gale was also an agent for change. I want to make this work as accessible as possible. I want to do that in a way that makes the work better for everyone, and that's quite a crucial starting point. What I've seen happen in Scotland in terms of it being a creative hub is it's become a really attractive place to be a successful disabled artist. The Scottish Government were very supportive from 2003 onwards. There's been many pieces of legislation relating to equalities and to disability in particular. And all these pieces of legislation were brought together into one act in 2010 called the Equality Act. There was over 116 pieces of legislation brought together into one comprehensive act. We are a small country. There is the possibility for much more personal relationships with funders, with producers, and have those bodies be aware of your work, because it's not like London where there's 400 shows going on in one night, and so it's allowed individuals to flourish here. So it's taken a very different path. It feels less apologetic. It's just this thing of, we're going to make this work and we're going to put it out there, and actually if it's good enough, it will be taken up.
So just a few bits of information there about what's going on in the UK, and I look forward to sharing with you over the next 2 days and also hearing from Polish artists alongside the British counterparts. Thank you. Dziękujemy Ben za prezentację i która z jednej strony pokazywała historyczne uwarunkowania krajobrazu, sztuki i niepełnosprawności, relacji między sztuką i niepełnosprawnością w Wielkiej Brytanii, ale z drugiej strony też pokazywała tak wiele tak różnorodnych przykładów i inspiracji, które gdzieś mogą, ufam, być dla nas takie ciekawe i rozpalające wyobraźnię, przynajmniej dla mnie. Zapraszam teraz na drugą część tego bloku, to znaczy na prezentację krajobrazu polskiego. Zapraszam Justynę Lipko-Konieczną i Ewelinę Godlewską-Bylyniak, które pokażą i opowiedzą o temacie sztuki, niepełnosprawności i relacji między tymi pojęciami w Polsce, u nas. Czy do mikrofonu, czy tutaj chcecie mówić? Tutaj chyba ten masz. Dobrze, czyli F5. Dobra, i teraz jak to powiększam? Okej, dobrze jest. Dzień dobry, Dzień witam dobry Państwa bardzo serdecznie. Ja powiem jedno słowo zapowiadam. Chciałabym powiedzieć na wstępie, że to, o czym mówił Ben, czyli kontekst brytyjski i to, jak łączył się ten kontekst politycznie i artystycznie, jest bardzo znaczące. My opowiemy trochę od drugiej strony, ponieważ to, co w Wielkiej Brytanii było punktem wyjścia do tej zmiany estetycznej także, która się wydarzyła, u nas jest tak naprawdę punktem dojścia. Także trochę będzie odwrotny ten kierunek, który zaprezentujemy. Rozpoczniemy od kontekstu, który bardzo mocno zarysował się w polskim teatrze tworzonym przez osoby z niepełnosprawnościami w latach 90. Jest to kontekst i dyskurs, który nadal jest bardzo silnie obecny. Chociaż podlega zmianom, to jest to nurt bardzo, bardzo wyraźny i niewątpliwie ważny również. Jest to paradygmat terapeutyczny. Paradygmat terapeutyczny, który został skonceptualizowany bardzo mocno i bardzo mocno jakby wprowadzony w taki całościowy sposób, też zaprezentowany w formie festiwalu spotkań teatralnych Terapia i Teatr, które są organizowane od 1995 roku w Łodzi przez 3 organizatorów: Polski Ośrodek Sztuk, Katedrę Dramatu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Terapia i Teatr, które zostało utworzone w 1994 roku przez wykładowców i studentów łódzkiego kulturoznawstwa, którzy też zainicjowali owe spotkania. Te spotkania przyjęły niedługo jakby po otwarciu taką formułę biennale i one trwają do dziś. Ostatnia edycja była w zeszłym roku. No i myślę, że jakby warto kilka słów powiedzieć o tym, jakiego rodzaju idea przyświeca tym spotkaniom, jak też o tym, jak myśl tam podejmowana i ta refleksja ewoluowała. Takim efektem, jednym z bardzo ważnych dokumentów działalności Biennale i owych spotkań Teatr i Terapia są 2 publikacje, które dokumentują seminaria towarzyszące spotkaniom. Są to publikacje, które zostały wydane w roku 1999 i w roku 2006. I Terapia i Teatr wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych. I we wstępie do publikacji z 2006 roku czytamy, że Biennale ma na celu przegląd, promocję, popularyzację twórczości teatralnej niepełnosprawnych artystów, prezentację różnorodnych metod pracy teatralnej w tym środowisku, upowszechnianie technik artyterapeutycznych w Polsce oraz inicjowanie poświęconej tym zagadnieniom dyskusji naukowej. Natomiast kawałek dalej, jedna z inicjatorek i założycielek owych spotkań, Irena Jajtelewkowicz, mówi tak: już sama nazwa, terapia i teatr, zarówno przez stawianie 2 jej członów, jak i kolejność ich następowania, wyraźnie sugeruje ówczesny styl myślenia
inicjatorów spotkań. Irena Jajtelewkowicz wyraża przekonanie, że styl ów był odbiciem ugruntowanego w polskiej teatrologii przekonania, iż teatr uprawiany w środowisku ludzi niepełnosprawnych służy przede wszystkim terapii, co w znacznym stopniu uchyla możliwość potraktowania go jako faktu estetycznego i poddania właściwej zjawiskom sztuki procedurze analitycznej czy wartościującej. Stoi za tym mocno wyrażone przeświadczenie, że najwartościowsze przykłady teatru tworzonego przez osoby z niepełnosprawnościami miały swe źródło właśnie w terapii. Podejście to, tak jak powiedziałam, ewoluowało pod wpływem konfrontacji przez kolejne lata z kolejnymi twórcami, czemu towarzyszyło pogłębianie refleksji na temat charakteru teatralnej twórczości osób z niepełnosprawnościami. Ważnym punktem charakteryzującym kierunek rozwoju i zmiany myślenia jest koncepcja teatru dla życia, sformułowana przez Lecha Śliwonika, który proponował, by spojrzeć nie tylko na cele terapeutyczne, ale wychodząc od nich zadać pytanie o teatr, który mamy na myśli, mówiąc o terapii przez teatr. Teatr przestaje się jawić tylko jako środek terapii, ale też miejsce spotkania. I co nie było oczywiste u początków tego nurtu skupionego na arteterapii, jako sztuka. Mimo tego deklarowanego i zauważanego przesunięcia w ramach myślenia, kategoria terapii pozostaje tu jednak kluczowa i zdaje się organizować pozostałe elementy. Formuła teatru dla życia, mimo że rozszerza i rozumienie terapii, i repertuar możliwych celów, nie zmienia istotnie kontekstu i dyskursu wokół teatru osób z niepełnosprawnościami, wpisywanego w oddzielny nurt o celach, jeśli nie wyłącznie, to głównie pozaartystycznych. Teatr dla życia, jak pisze Śliwonik, to wykorzystanie teatralnych metod pracy oraz możliwości tkwiących w spektaklu do osiągnięcia złożonych celów w dziedzinach nieartystycznych, a społecznie istotnych – edukacji, resocjalizacji, psycho- i socjoterapii. Drugoplanowość zadań artystycznych nie wyklucza osiągnięcia poziomu wysokiej sztuki, ale nie stanowi ona celu głównego. Język ten, być może nawet wbrew intencji, wskazuje na to, że twórczość ta nie jest więc traktowana jako autonomiczna, nastawiona na sobie właściwe cele, w tym cele związane z funkcją krytyczną sztuki, ale jako narzędzie przede wszystkim ogólnie pojmowanego przywracania do społeczeństwa, dostosowywania do, wpisywania w itd. W regulaminie spotkań z 2018 roku, czyli z ostatniej edycji, w pierwszym punkcie czytamy: Międzynarodowe Biennale, spotkania teatralne Terapia i Teatr jest to festiwal poświęcony prezentacji, wykorzystaniu i upowszechnianiu nowoczesnych, polskich i światowych technik stosowanych w teatroterapii dla osiągnięcia celów edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych. Na pierwszym miejscu mamy więc nawet nie teatr, a techniki arteterapeutyczne. Zarówno praktyka, jak i refleksja na temat związków między teatrem i sztuką i niepełnosprawnością nie daje się oczywiście sprowadzić również w polskim kontekście do teatroterapii czy arteterapii. Pojawiają się zjawiska, które po pierwsze nie dają się w ten sposób ująć, poza tym pojawiają się twórcy, którzy świadomie kontestują ten dyskurs i chcą się z niego wyłamać, funkcjonują poza nim. Chciałybyśmy zarysować pokrótce możliwe inne konteksty, które pojawiają się mniej więcej w tym samym czasie, w latach 90. I zadać pytanie o właśnie ten wymiar krytyczny sztuki, w której pojawia się temat niepełnosprawności. Czyli jak Państwo usłyszeli, rzeczywiście 20 lat funkcjonowania całej masy zjawisk artystycznych, w których kreatywną siłą były właśnie osoby z niepełnosprawnościami, była wkładana w ten nurt terapeutyczny. Festiwal, o którym mówimy, ukształtował myślenie o sztuce i niepełnosprawności na wiele dekad, ale także wyobrażenie o estetyce. To, co jest ciekawe, to pojawia się z innej strony niż ta strona terapeutyczna na polu sztuki, natomiast co jest też ciekawe, tak naprawdę w punkcie wyjścia, mam tu na myśli sztukę krytyczną, polską sztukę krytyczną, nie stawia sobie celu estetycznego, ale rewolucja, jeżeli chodzi o obecność osób z niepełnosprawnościami w sztukach performatywnych, wydarza się po raz pierwszy właśnie na polu sztuki krytycznej. Mam tu na myśli lata 90. i rozwój abject art, czyli sztuki ciała, którą też możemy powiązać ze sztuką oporu, czy performansem oporu, czy
poszukiwaniami z obszaru sztuk wizualnych. I takim, myślę, chyba najbardziej rozpoznawalnym artystą, reżyserem, artystą sztuk wizualnych na tym polu jest Artur Żmijewski. I chciałabym pokazać Państwu opowiedzieć o kilku pracach i pokazać kilka przykładów z jego akcji fotograficznej i performansu Oko za oko. Jest to 98 rok, czyli widzą Państwo, że tak naprawdę poszukiwania Żmijewskiego rozpoczynają się kilka lat później niż początek festiwalu Terapia i Teatr. I to, co jest ciekawe dla Żmijewskiego, to rzeczywiście to, że poszukuje na jakby przecięciu i spotkaniu w obszarze sztuki różnych grup wykluczonych. I artyści z niepełnosprawnościami pojawiają się tak naprawdę jako jedna z grup, które do swojej pracy zaprasza Żmijewski. To jest fotografia akcji Oko za oko, gdzie obok artystów z niepełnosprawnościami i performerów Żmijewski zaprosił pełnosprawnych artystów. I rzeczywiście badając to, co będzie wynikiem jakby tego spotkania i odbioru estetycznego, zadaje pytanie o to, czym jest dla nas kanon piękna, czym jest norma fizyczna, do czego my jako widzowie jesteśmy przyzwyczajeni jako odbiorcy sztuki. To, co jest równie ciekawe w poszukiwaniach Żmijewskiego, to tak naprawdę zadawanie pytania nam, odbiorcom, aktorom społecznym, o to, w jaki sposób odbieramy obecność niepełnosprawnego ciała w przestrzeni estetycznej galerii, w przestrzeni sztuki. Inne ciekawe poszukiwania Żmijewskiego to między innymi akcja i dokumentacja fotograficzna i performance Ogród Botaniczny Zoo, czy na spacer, gdzie Żmijewski zaprosił, ponieważ bardzo często w swoich poszukiwaniach artystycznych odwiedzał tak zwane instytucje totalne, między innymi szpitale psychiatryczne czy ośrodki dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, a także ośrodki rehabilitacyjne i zorganizował performance na spacer, gdzie zaprosił pełnosprawnych performerów i niepełnosprawnych performerów, którzy byli sparaliżowani do tego, by wspólnie wybrali się na spacer. Oczywiście sama akcja tak zwanego spionizowania, czyli podniesienia performera z niepełnosprawnością i zobaczenia, czym jest w ogóle postawa pionowa w takiej sytuacji, czym jest ów spacer, który odbieramy przecież w tej postawie pionowej jako coś, co najbardziej jakby ludzkie. Czym jest, jak to zmienia nasze wyobrażenie o tym, czym jest ta obecność niepełnosprawnego ciała w przestrzeni publicznej. Takie pytania zadawał Żmijewski, ale to, co jest jakby też ważne i jakby tutaj ważne, żeby podkreślić, to to, że nie są to dzieła artystyczne o takim charakterze tożsamościowym. To znaczy Żmijewski interesuje się szeroko rozumianą innością, tak jak to właśnie ten nurt sztuki krytycznej często, tak jak podejmował często swoją refleksję i swoje poszukiwania, więc nie mamy tutaj takiego tożsamościowego głosu osób z niepełnosprawnościami, one nie mówią w swoim imieniu. Natomiast bardziej aranżuje się sytuacje, w których to aktorzy społeczni, czyli odbiorcy też, widzowie jako aktorzy społeczni, mają zmierzyć się ze swoimi wyobrażeniami, stereotypami, uprzedzeniami czy przyzwyczajeniami poznawczymi wobec obecności osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. I drugą taką artystką, która wykonała performance w między innymi Centrum Sztuki Współczesnej
jest Alicja Żebrowska i ona stworzyła performance pod tytułem Przypadki humanitarne, to jest 2002 rok. I rzeczywiście tutaj bardzo dobrze widać, tu chciałbyśmy Państwu zaprezentować fragment filmu, czy nagrania tego performance'u, bo tutaj bardzo dobrze widać, jak właśnie charakterystyczne jest dla tego nurtu poszukiwań zapraszanie do działania osób, performerów z niepełnosprawnościami, ale uruchamianie tego głosu widza czy odbiorcy jako ten niezbywalny element stworzenia sytuacji performatywnej. Nie mamy obrazu. Czy możemy prosić o wsparcie? Dodam może, czekając na obraz, że do tego performance'u Alicja Żebrowska zaprosiła dwie performerki w tym samym wieku. I to jest bardzo ważne, że to są osoby w tym samym wieku. Jedna jest pełnosprawną performerką, druga jest performerką z niepełnosprawnością. No, myślę, że nie. Nie widzę, jaki Pani ma tu cel, połączenie tragedii z radością życia. To nie jest takie proste, trzeba się troszkę zastanowić nad tym, żeby jakoś przetrawić tą sytuację, przyjąć ją i wyciągnąć jakiś wniosek. Bardzo łatwo jest powiedzieć, szybko swoją opinię wyrazić, ale ona będzie naskórkowa tylko, a nie głęboka. Mi się wydaje, że to jest w ogóle mało czytelne, że troszkę to jest takie wydumane, na zasadzie szoku. Jakiś seks i choroba, taki zestaw, powiedzmy, gdzie tu jest problem. No ale to, proszę Pani, to nie musi być w sztuce. Uważa Pani, że to nie jest temat do sztuki? Nie. No, kobieta to nie jest seks. Seks to jest pewna sytuacja seksualna. Ale w zestawieniu z tym chorym człowiekiem to jest zepchnięcie do osób. Tak, na pewno. Ta sytuacja przedstawiona na tych zdjęciach powinna nasze myśli skierować w jakimś kierunku. Dla mnie to nie jest przystające, ponieważ ja nie mogę zrozumieć metafory tego zdjęcia, połączenia dziecka przypuszczalnie chorego oraz młoda, pełna zdrowia dziewczyna, która prezentuje swoją nagość, w pewnym sensie obnaża swoją istotę. Powiedziałabym, że raczej poniża osobę stojącą. Dzieło sztuki. Słyszą Państwo i mogą też przeczytać, że ta konfuzja widzów wynika z tego, że nie rozumieją, o jaką metaforę tutaj chodzi. To znaczy, jest tutaj bardzo ciekawa sytuacja, bo rzeczywiście niepełnosprawność jakby w polu sztuki krytycznej rzeczywiście funkcjonuje na poziomie metafory. A jak to jest, Ewelino, w teatrze krytycznym? Używamy pojęcia teatr krytyczny bardzo roboczo, uznając, że to, co się dzieje w teatrze w Polsce na przełomie lat 90. i 2000, przede wszystkim za sprawą przedstawień Krzysztofa Warlikowskiego i Grzegorza Jarzyny, spełnia jakby te wymogi sztuki krytycznej, czyli stawia bardzo palące pytania, które wpisują się w obszar refleksji na temat ciała, cielesności, tożsamości, w tym przede wszystkim tożsamości płciowej i seksualnej, podejmują temat wykluczenia, opresji systemowej, generalnie jakby tak, też taką refleksję na temat figury innego i obcego. I teraz siłą rzeczy jakby w zestawieniu z praktyką obecną w ramach sztuki krytycznej, w ramach sztuki wizualnej pojawia się pytanie, czy w tym, co możemy nazwać teatrem krytycznym, jest też miejsce dla niepełnosprawności. I to jakby w dwóch wymiarach, zarówno jeżeli chodzi o sam temat i problem, jak i dla niepełnosprawności jakby obecnej poprzez ciała aktorów czy twórców. Ja tutaj bardzo skrótowo jakby odniosę się tylko i wyłącznie do dwóch przedstawień, ale myślę, że to są dwa przedstawienia bardzo znamienne. To są dwa przedstawienia oparte na dramatach Sary Kane, która wówczas jakby tak zostaje wprowadzona bardzo mocno do teatru polskiego właśnie za sprawą Oczyszczonych w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego z 2001 roku i 4:48 Psychosis w reżyserii Grzegorza Jarzyny z 2002 roku. Sama dramaturgia Sary Kane podejmuje te tematy, które wymieniłam. Tak? Doświadczenie inności, doświadczenie choroby, doświadczenie depresji, również okaleczenie ciała.
I w taki sposób te tematy funkcjonują właśnie w obszarze tego, co tutaj nazywamy teatrem krytycznym. Warlikowski posługuje się obrazami innego ciała jako pewnego rodzaju metaforą doświadczenia tożsamościowego o charakterze mniejszościowym, jako metaforą doświadczenia wykluczenia. Natomiast nie jest to temat jako taki, nie jest on wprost sformułowany. To jest właśnie jakby bardzo ciekawe napięcie, myślę, że do zbadania. To znaczy, że nie pojawia się niepełnosprawność jako temat, nie pojawia się niepełnosprawność jako problem, ale pojawia się obraz niepełnosprawnego ciała jako bardzo ważna metafora, czy właśnie jako to, co uruchamia refleksję krytyczną. W przypadku Oczyszczonych mamy do czynienia przede wszystkim z dwoma postaciami, które moglibyśmy nazwać postaciami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami. Jest to młody chłopak Robin, który w dramacie określany jest jako osoba z upośledzeniem umysłowym i jest to również, którego tutaj widzimy na tych fotografiach. Jest to również tutaj na tym zdjęciu, być może jest to mało widoczne, ale jest to postać Karla, który w trakcie dramatu zostaje okaleczony, zostają odjęte mu kolejne kończyny, język. I tutaj widzimy znowu bardzo symbolicznie pokazane to ciało, które jest właśnie znakiem niepełnosprawności. Chciałabym bardzo mocno też podkreślić, że to, że tutaj pojawia się ta niepełnosprawność jako znak, jako symbol, nie oznacza, że jest ona odegrana przez aktorów. Ponieważ w tym teatrze nie chodzi o to, by odegrać niepełnosprawność, by zagrać niepełnosprawną postać, tylko żeby jakby wpisać w ogóle tak to doświadczenie, czy też obraz właśnie ciała, innego ciała, różnorodnego ciała w szerszą refleksję krytyczną. Podobnie dzieje się to w przypadku 448 Psychosis, z tym, że tutaj zostaje podjęty temat jakby tego doświadczenia, odmiennego doświadczenia natury psychicznej, więc pojawia się też to pytanie, tak, o inny typ umysłowości i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej mamy tutaj na scenie aktorów pełnosprawnych. W obrębie tego teatru nie pojawia się miejsce na realną i faktyczną obecność aktorów z niepełnosprawnościami. Więc ta niepełnosprawność jest reprezentowana, natomiast nie jest ona obecna w postaci ciała. No właśnie. Kogo możemy oglądać na scenie w polskich teatrach? Kogo możemy oglądać i w ramach jakich kanonów? Kto ma dostęp do sceny? Czy aktorzy z niepełnosprawnościami mogą grać w instytucjach, teatrach jako instytucjach publicznych? Nie mogą, ale bardzo często byli reprezentowani. Chciałabym tutaj zaproponować teraz termin, który upowszechnił się właśnie w Wielkiej Brytanii. Upowszechnił się za sprawą Katie O'Reilly. Jest to termin ukaleczanie, creeping up. I rzeczywiście dramatopisarka brytyjska używa tego określenia, żeby opisać rolę pełnosprawnych aktorów wcielających się w niepełnosprawne postaci. Co więcej, role te bardzo często cieszyły się i cieszą się bardzo dużym uznaniem właśnie ze względu, jeżeli są udane, w cudzysłowie, prawda, bo tutaj to jest to pytanie o kryterium estetyczne, które mówi nam, że rola jest udana lub nie. W każdym razie bardzo często są odbierane jako świetne właśnie ze względu na swoją hipersprawność, na to, że świetnie są w stanie odtworzyć to wyobrażenie o sposobie funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością. Bardzo często na poziomie techniki i warsztatu ciała. I teraz chciałabym tutaj wspomnieć, jest tych ról bardzo dużo, ale wspomnę jedynie kilka. Jedną z takich głośnych ról była rola Krystyny Jandy w roli małej Steinberg w reżyserii Zbigniewa Brzozy w Teatrze Studio. To jest spektakl z 2001 roku. I rzeczywiście widzą tu Państwo zdjęcia Jandy. Krytyka podkreślała rzeczywiście mistrzostwo warsztatu Jandy w oddaniu behawioralnych zachowań autystycznego dziecka. Sama Janda, bardzo znana aktorka o statusie gwiazdy w polskim teatrze,
Mówiła, że swoje obserwacje behawioralne prowadziła w ośrodku Synapsis, gdzie obserwowała dzieci z autyzmem i ich rodziców. I tutaj pozwolę sobie zacytować fragment recenzji z tego spektaklu, która pokazuje, że rzeczywiście tym realizacjom towarzyszyła też pewna niejednoznaczność. Grać na scenie niepełnosprawnych, naśladować chorych, czy tylko opowiadać o chorobie, pozostawiając resztę wyobraźni widzów? Takie pytania zadaje najnowsza sztuka Krystyny Jandy. I rzeczywiście sama rola i jej wykonanie wzbudziły duże kontrowersje. Sama Janda podkreślała, że nie zależy jej na takim sukcesie powiedzmy artystycznym czy estetycznym, nie wychodziła do ukłonów po tej sztuce, natomiast na scenę wchodzili terapeuci, którzy prowadzili zajęcia o autyzmie w teatrze. Druga to akurat jest sztuka z 2016 roku, Nieboska komedia Wszystko powiem o Bogu. To jest spektakl z Narodowego Starego Teatru, świeża rzecz, można powiedzieć. I tutaj widzą Państwo męską rolę Juliusza Chrząstowskiego w roli Orcia. Grał on niewidomego bohatera. I ja akurat widziałam ten spektakl. Jedną z pierwszych propozycji takich w budowaniu tej roli, którą widzimy na scenie, jest potykający się aktor. Potykający się o meble czy jakieś takie uposażenie domowe. I rzeczywiście to, co jest niezwykłe, to z jednej strony to, że ta rola zostaje uznana za jedną z wybitnych przez krytyków teatralnych, natomiast tak naprawdę już w punkcie wyjścia potwierdza pewien stereotyp, który później jest rozwijany, znaczy nie pozwala tej postaci traktować właściwie poważnie, bo rzeczywiście ta taka dwuznaczna jego obecność jest cały czas w spektaklu wydobywana. I kolejna bardzo głośna rola to jest rola Dawida Ogrodnika w spektaklu Nietoperz, gdzie Ogrodnik wciela się w bohatera z porażeniem mózgowym. I rzeczywiście ta rola jest uznawana powszechnie za mistrzowską przez krytyków teatralnych właśnie na poziomie techniki, opanowania warsztatu, oddania mistrzowskiego oddania sposobu, w jaki porusza się osoba z porażeniem mózgowym. No i rzeczywiście jakby tutaj bardzo mocno, to akurat są wyraziste role, takie, które spotkały się z takim dużym odzewem wśród publiczności teatralnej i polskiej krytyki teatralnej, ale nigdzie nie pojawia się to pytanie o tak mocno jakby podkreślane o to, czy artyści z niepełnosprawnościami sami nie mogą siebie reprezentować na scenie, tak? Co to znaczy ten gest zawłaszczenia czyjejś tożsamości na scenie. Ten rodzaj etycznego i estetycznego pytania nie pojawia się, a nie pojawia się między innymi z tego względu, że polskie szkoły teatralne cały czas są zamknięte na artystów z niepełnosprawnościami, o czym powiemy za chwilę. Tutaj właśnie pojawia się pytanie, które jest cytatem poniekąd z wypowiedzi innej ważnej, znanej polskiej aktorki uznawanej za gwiazdę, Anny Dymnej. Czy Hamleta może zagrać aktor na wózku? Ja tutaj przywołam wypowiedź cytowaną w takim tekście zbierającym różne wypowiedzi na temat wyobrażenia, czy w ogóle możliwości pomyślenia o tej obecności, faktycznej obecności aktorów z niepełnosprawnościami i w polskich szkołach artystycznych, i w teatrze dramatycznym, w teatrze instytucjonalnym, które wybrzmiały w roku 2007-2008. Ta wypowiedź Anny Dymnej, którą za chwileczkę zacytuję, pochodzi z 2007 roku i dotyczy sytuacji, w której chłopak na wózku chciał zdawać do szkoły teatralnej. Anna Dymna skomentowała to w ten sposób, że on właściwie nie ma szans i właściwie nie ma miejsca dla osoby z niepełnosprawnością tego rodzaju w szkole teatralnej, w systemie kształcenia teatralnego, ponieważ nie będzie on w stanie zagrać innych ról niż rola osoby niepełnosprawnej, a tych jest bardzo mało, ten repertuar jest ograniczony, więc właściwie uznała jakby tak, że taki kandydat
kandydat nie ma właściwie czego szukać w polskim systemie szkolnictwa. Ja tutaj cytuję tę wypowiedź nie, żeby przytoczyć ją jako partykularną wypowiedź akurat Anny Dymnej, tylko ona jest wyrazem jakby pewnego szerszego poglądu i szerszego problemu, natomiast nie jest ona jakby jedyną możliwą tutaj opcją, ponieważ równocześnie pojawiają się inne głosy wychodzące właśnie z wewnątrz teatru. Tutaj chciałam wskazać na wypowiedź Marii Ciunelis, która stworzyła spektakl z udziałem 2 niewidomych aktorów i która wprost i publicznie oburzała się właśnie na ten dyskurs wpisujący każdą rolę i każdą twórczość aktora z niepełnosprawnością w dyskurs terapeutyczny. Ona domagała się, by uznać tę twórczość za twórczość w pełni artystyczną, równą twórczości aktorów tak zwanych pełnosprawnych. Natomiast jednocześnie przyznawała, że jeżeli chodzi o polski system kształcenia aktorskiego, polskie szkoły teatralne, to rzeczywiście on w tym momencie nie jest przystosowany dla kształcenia aktorów z niepełnosprawnościami. To pytanie o jakby możliwość zdawania aktorów z niepełnosprawnościami do szkół aktorskich podejmuje również Krzysztof Globisz w 2007 roku. I on mówi, że tak, trzeba stworzyć miejsce dla tej obecności i tak, on jakby w pełni jest za tym, żeby umożliwić zdawanie do szkół aktorskich również aktorom z niepełnosprawnościami. I przytacza również historię z jednym z kandydatów, któremu powiedział wprost, że będzie mu bardzo trudno rywalizować jakby w tym systemie, który jest jakby sztywny i nienaruszalny, wszystkich obowiązują te same zasady, ale że jak najbardziej jakby zachęca go do tego, żeby próbował i startował na równych prawach. To był również kandydat poruszający się na wózku. To były takie odrębne głosy, natomiast one wskazują przede wszystkim na konieczność zmian systemowych, zmian instytucjonalnych i Krzysztof Globisz wyraźnie wówczas w 2007 roku mówił, że ta zmiana nie dokona się, jeżeli nie podjęta zostanie dyskusja międzyszkolna, środowiskowa, dotycząca właśnie tego, jak funkcjonują szkoły, jak funkcjonują instytucje, jak zmienić tę kwestię dostępności. Więc jeżeli chodzi o teatr ten instytucjonalny, tak teatr dramatyczny, to ta obecność aktorów z niepełnosprawnościami nadal wydaje się obecnością przygodną. Natomiast rozwija się na obrzeżach i rozwija się, można powiedzieć, rewolucyjnie na poziomie i politycznym, i estetycznym. I tutaj oczywiście kilka tylko z możliwych przykładów. Zacznę od Rafała Rubackiego, którego wykład usłyszą Państwo już jutro. Jednym z takich jego pierwszych głośnych performansów solo był performans MT97. Widzą tu Państwo na zdjęciu figurkę Matki Boskiej, która jest zderzona z wózkiem i osobą, użytkownikiem wózka. I rzeczywiście Rafał opowiada o tym, jak po bardzo długim poruszaniu się na wózku zaczął poruszać się samodzielnie. Nawiązuje do Ewangelii Świętego Mateusza, ale mówi też jakby o swojej niepełnosprawności w kontekście ze swoją tożsamością homoseksualną i rzeczywiście każe zadać pytanie o to, w jaki sposób, czy obnaża właśnie te społeczne wyobrażenia niedopogodzenia i postawę litości, która kłóci się, społeczną postawę litości wobec osoby z niepełnosprawnością, która kłóci się z postawą, która jest okazywana osobą o odmiennej orientacji seksualnej. I to obnażał w swoim performansie Rafał Rubacki. Jest on autorem wielu performansów solo, ale też reżyserem spektakli teatralnych. Ja myślę, że warto tutaj dodać, że Rafał Urbacki od samego początku, od tego swojego pierwszego solowego performansu, wprost krytykuje ten model charytatywny i model medyczny, o którym wspominał wcześniej w swoim wystąpieniu Ben Evans. Tak, zresztą dostał się on na Wydział Reżyserii w Krakowskiej Wyższej Szkole Teatralnej, poruszając się na wózku jeszcze wtedy. Drugą taką grupą jest grupa Teatr 21, której częścią jestem także ja. Grupa powstaje w 2005 roku i tak naprawdę od początku jej założycielka Justyna Sobczyk mówi wyraźnie, że
nie chce wchodzić w ogóle w nurt terapeutyczny i rzeczywiście, że te poszukiwania, które proponuje, są poszukiwaniami artystycznymi. I bardzo świadomie nie wybiera wtedy aplikowania ze spektaklami przygotowywanymi ze swoimi aktorami do festiwalu Terapia i Teatr, o którym mówiłyśmy na początku. To znaczy bardzo świadomie nie chce wpisywać się w ten nurt terapeutyczny. Teatr Opera Buffa, teatr, jeden z starszych teatrów z 1998 roku, założony w 1998 roku przez Katarzynę Wińską, teatr osób ze schizofrenią, aktorów ze schizofrenią, bardzo eksperymentalny, bardzo poszukujący. Tutaj widzą Państwo zdjęcie z niezwykłego spektaklu, performansu przygotowanego przez teatr Opera Buffa razem z Krikoteką i poszukujący w obszarze języka Tadeusza Kantora. Te zjawiska, które tutaj oczywiście wybiórczo przedstawiłyśmy, a które pokazują właśnie ten inny nurt, nurt zdecydowanie właśnie krytyczny wobec modelu charytatywnego czy terapeutycznego, pociągają za sobą siłą rzeczy zmiany dyskursu. I to wygląda w ten sposób, to znaczy pojawiają się nowe zjawiska, które domagają się uruchomienia nowego języka i nowych sposobów interpretacji, nowych sposobów pisania o tym, nowych sposobów konceptualizacji, co oczywiście w dalszej kolejności znowu wpływa na otwieranie nowych pól i możliwości kreacji artystycznej. I ta zmiana dyskursu, jeżeli chodzi o grunt polski, wiąże się bardzo mocno z przyswojeniem właśnie tego myślenia, które zaprezentował na początku Ben. To znaczy z przemyśleniem modelu społecznego, myślenia o niepełnosprawności, z jakby tak recepcją zarówno twórczości, która tak jest twórczością jakby tworzoną poza kontekstem polskim, ale też myśli rozwijanej na gruncie studiów o niepełnosprawności. Studiów o niepełnosprawności o charakterze kulturoznawczym, o takim nachyleniu kulturowym, ponieważ myślę, że to też warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o kształtowanie dyskursu na temat niepełnosprawności, to on w Polsce bardzo długo był zdominowany przez paradygmat z jednej strony pedagogiki specjalnej, z drugiej strony psychologii czy socjologii. Natomiast dzisiaj coraz wyraźniej dochodzi do głosu ten nurt i społeczny, i kulturoznawczy. Pojawiają się kolejne publikacje przybliżające i dokonania naukowców, i samych twórców zachodnich, ale też uruchamiające tę refleksję wśród polskich akademików i praktyków. Tutaj możemy wspomnieć może nieskromnie o dwóch publikacjach, które wydał Teatr 21, Fundacja Teatru 21. To są antologie prezentujące teksty zarówno anglojęzyczne, jak i polskie. Odzyskiwanie obecności, niepełnosprawność w teatrze i performansie, to jest pierwsza publikacja z 2017 roku i druga nasza publikacja z 2018 roku, Teatr i społeczeństwo, performatywna siła protestu, który odnosi się też wprost do wydarzeń w Sejmie polskim, do protestu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z kwietnia i maja 2018 roku. Poza tym pojawia się coraz więcej czasopism, numerów tematycznych poświęconych właśnie kulturowemu, kulturoznawczemu, tej kulturoznawczej perspektywie i temu nowemu myśleniu na temat niepełnosprawności, które myślę, że przyczyniają się do zmiany również w polu sztuki, w każdym razie do zmiany języka, którym się o tej sztuce mówi. I na zakończenie pokażemy kilka slajdów z działaniami artystów już w teatrach instytucjonalnych publicznych, które myślę, że pojawiły się, bo rzeczywiście ten grunt przygotowali wcześniej artyści działający na marginesach głównego nurtu. I tutaj spektakl Jeden gest w reżyserii Wojtka Ziemilskiego z głuchymi w Nowym Teatrze w Warszawie, przybliżający, czy w ogóle pokazujący, że istnieje coś takiego jak kultura głuchych, co w Polsce wcale nie jest cały czas powszechną wiedzą.
spektakl Paradiso w reżyserii Michała Borczucha w Teatrze Łaźnianowa w Krakowie, gdzie obok aktorów dramatycznych występują performerzy z autyzmem, bardzo głośny spektakl, eksperymentalny i awangardowy. Spektakl Teatru 21, Rewolucja, której nie było, to jest spektakl, który wprost podejmuje temat protestu w Sejmie, ale nawiązuje też do protestów w Wielkiej Brytanii. Temu właśnie spektaklowi towarzyszy wydanie manifestu, gdzie między innymi można przeczytać dokument UPIAS, wydany w Wielkiej Brytanii przez aktywistów. Spójrz na mnie, spektakl w reżyserii Adama Ziejskiego w Teatrze Śląskim, który pozwala, przygotowany z performerami i aktorami niewidomymi, który pozwala odbierać spektakl i osobom widzącym, i niewidzącym czy niedowidzącym. Spektakl Podopieczni, spektakl na podstawie dramatu Elfriedy Jelinek o uchodźcach, gdzie wystąpił Krzysztof Globisz pierwszy raz po afazji, której doświadczył 1,5 roku wcześniej. Kończymy właściwie opowieścią o Krzysztofie Globiszu, o którym Ewelina mówiła, że już w 2007 roku walczył o obecność aktorów z niepełnosprawnościami w polskich szkołach teatralnych i w polskich teatrach. Krzysztof Globisz jest aktorem Narodowego Starego Teatru, wybitnym aktorem, wybitnym artystą. Kilka lat temu przeszedł afazję. Przeszedł udar i jest afatykiem i rzeczywiście teatr stał się taką przestrzenią, w której on, można powiedzieć, jakby bardzo szybko się odnalazł, ponieważ już wcześniej szukał alternatywnych sposobów artystycznych, alternatywnych sposobów komunikacji i teraz gra w teatrze w kolejnych spektaklach. A jego obecność pozwala wierzyć w to, że niedługo szkoły teatralne w Polsce otworzą się na reżyserów, aktorów, scenografów z niepełnosprawnościami. Dzięki temu ta idea różnorodności będzie mogła pomóc nam lepiej żyć. Dziękujemy.